Końcówka mocy Technics SE-A5 teoretycznie sprawna, ale jednak pomimo to trafiła do mnie do renowacji. Przetestowałem i wychodzi na to, że jest niby w porządku. Ale zajrzę do środka, przeprowadzę standardowe czynności, czyli czyszczenie wnętrza, kalibrację, sprawdzenie kondensatorów mocy, pozostałych kondensatorów, wymianę przekaźników, wymianę ewentualnie przegrzanych rezystorów. Dodatkowo znajdują się tutaj na tylnym panelu dwa potencjometry do regulacji czułości, które również trzeba będzie na 99% wyczyścić. Nie znam takiego modelu, ponieważ Technicsów robię dosyć mało, ale zajmę się tym tak jak standardowo wykonuję czynności serwisowe w innych wzmacniaczach i urządzeniach. Końcówka mocy bez frontu i wskaźników. Zacząłem sobie analizować, oglądać i to co zobaczyłem to mnie po prostu przeraziło. Powinienem tutaj puścić konkretną wiąchę w imieniu, że tak powiem, swoim i z przekazem dla osoby, która to wszystko tutaj przebudowała, zrobiła, zepsuła i zniszczyła ten ładny wzmacniaczek. Co do kondensatorów mocy już się wymontowałem. Są to kondensatory firmy Matsushita, 10 000 mikrofaradów na 71 V. Specyficzne dla tych kondensatorów jest system montażu 4 piny. Ale zacząłem szukać, poświęciłem już 1,5 godziny na szukanie takich elementów na świecie. Nic nie ma. Jedyne co znalazłem to jakieś kondensatory firmy Samwa, ale o średnicy 40 mm. Ten ma 35. Nie wiem jak sobie z tym poradzić. Po prostu nie mam takich kondensatorów. Znaczy się fizycznie mam, ale też o średnicy 40 mm. One się po prostu tutaj nie zmieszczą. Te mają 35 na 80 wysokości. Ale wróćmy do tematu zniszczenia tego pięknego wzmacniacza. To co ktoś tutaj zrobił, to po prostu powinien za to wisieć. W końcówkach mocy w obu kanałach pracuje 8 tranzystorów mocy. Wyobraźcie sobie, że tylko jeden jest oryginalny i to jeszcze ten jeden oryginalny jest spalony. Ale wzmacniacz grał. Zaraz zobaczycie dlaczego grał, pomimo że tranzystor jest spalony. Każdy inny, widać po obudowach. Proszę bardzo. Inna obudowa, jeszcze inna. I tutaj taka jak tego pierwszego zielonego. Oczywiście symbole tych tranzystorów nie mają nic wspólnego z tymi, co fabrycznie były zamontowane. Drugi kanał. I tu mamy jeszcze ciekawszą szopkę. Pierwszy tranzystor w obudowie MT200. Tutaj mamy następny, nie wiadomo od czego. Jeden oryginał i drugi, jeszcze nie zaglądałem co to jest. I te trzy kolejne są w obudowie MT100. Dwa środkowe w jednym kanale i dwa środkowe w drugim kanale są spalone. Ale wzmacniacz dalej grał. Następna rzecz. Tutaj już był wymieniany rezystor. Patrząc na tranzystory sterujące, tutaj dwa wyglądają na oryginalne, dwa niestety już nie wyglądają na oryginalne. To samo dotyczy tutaj jakichś tranzystorów, nie wiem do czego one służą, musiałem ze schematu wywnioskować. Też wyglądają na wymieniane, ponieważ mają dużo dłuższe wyprowadzenia od tych po lewej stronie. A teraz Wam pokażę dlaczego, pomimo że ten wzmacniacz został tak przegrzebany, złożony po prostu z kawałeczków, z tego co widocznie było gdzieś na rupieciarni, dalej grał. To jest obwód drukowany jakby główny. Po prawej stronie są wyprowadzenia od tranzystorów. Tutaj jak widać jeden tranzystor jest przylutowany. O. Drugi tranzystor nie ma w ogóle nóżek. Ślad po nóżkach zaginął. Trzeci tranzystor również ślad po nóżkach zaginął. Nawet tutaj ścieżki kawałek też zabrakło. A co tam taka ścieżka? Drutem się załata. Czwarty tranzystor o dziwo ma druciki. Analogicznie jest z drugiej strony. Pierwszy tranzystor ma nóżki. Drugi tranzystor ma nóżki, ale oczywiście nie przylutowane. Trzeci też ma nóżki, ale nie wszystkie, a nie przylutowane. Czwarty ma nóżki. No to już pełny sukces. Czyli na dwie pary w jednym kanale podłączona jest tylko jedna para.
A propos tranzystorów sterujących, one się gdzieś tutaj znajdowały, i tranzystorów wejściowych. Tutaj oczywiście widać już resztki po obwodzie drukowanym. Ktoś już tutaj coś w tym stopniu rzeźbił. Czyli jak widzicie, można naprawić wzmacniacz, nie montując z nim wszystkich elementów, jak również można sprzedać taki wzmacniacz i wzmacniacz dalej będzie działał, a nieświadomy klient szczęśliwy go zakupił. I tak właśnie z prostej renowacji, która miała polegać zasadniczo na kalibracji, wyczyszczeniu, wymyciu, wymiany kondensatorków, zrobiła się odbudowa. Tranzystory mocy oryginalnej już zamówiłem. Piękne radiatorki. Teraz to już mogę się tylko śmiać, bo ostatnim kryterium rozpaczy to jest chyba śmiech. Z tych 8 tutaj widocznych tranzystorów ocalały 2 oryginalne. I to nawet żyją. Jeden skrajny oryginalny, który żyje jeszcze. Tutaj oczywiście widać są zrzutki. Tu jest kawałek Fujitsu, kawałek jakiejś Toshiby. Tutaj widzimy kawałek Sankena, znowu Fujitsu. Oj, i tutaj 2 oryginalne tranzystory Toshiby, PNP. I ten najbardziej umazany, prawy skrajny, żyje. Więc z całego stopnia mocy są aż 2 oryginalne sprawne. Czy coś może jeszcze mnie zaskoczyć w konstrukcji czy w przeróbkach związanych z naprawą tego wzmacniacza? Im dalej w las, tym więcej grzybów. Ewentualnie im dalej rozbieram, tym więcej nieoryginalnych elementów w środku. Nie wiem, co będzie dalej, ale myślę, że na tym już chyba się skończy, bo wyjmuję i ciągle jakieś dziungi zamiast oryginałów. Tranzystory sterujące oczywiście już nie są oryginalne, no bo przecież po co? Nie muszą być oryginalne. Przecież gra, no, wydaje dźwięki, wszystko zaje fajnie. Tutaj jeszcze mamy tranzystory takie, nie wiem do czego są, do biasu prawdopodobnie, ponieważ mają kompensację termiczną razem z radiatorem po jednej stronie i po drugiej. Jak widać, tu są 4 sztuki oryginalne. Zaraz Wam zrobię zbliżenie. 4 oryginalne, takie podłużne. A z drugiej strony też są 4, tylko troszkę inne. Ale przecież wzmacniacz gra. Ciekawy jestem, co jeszcze ciekawego tutaj wynajdę. Po takich oględzinach, które trwają jak na razie 2 godziny, wynalazłem już do wymiany 8, 12, 14 tranzystorów, które muszę wymienić w tym wzmacniaczu. Mam nadzieję, że to chyba tyle współprzewodników. Może jeszcze ktoś tutaj w torze wejściowym coś poprzestawiał, poprzerabiał. Nie wiem, ale to się jeszcze okaże. Na szczęście dysponuję sporą ilością części, więc myślę, że z doborem tych części nie będzie problemu. Jeszcze muszę zdjąć tutaj pokryweczkę tego stopnia wejściowego, dlatego że też już była przez kogoś wyjmowana, bo nie są oryginalne luty i może się okazać, że ten stopień wejściowy też jest nieoryginalny. Skoro końcowy nieoryginalny, sterujący nieoryginalny, wzmacniacz jakiś napięciowy nieoryginalny. Nie wiem. Naprawdę ten wzmacniacz, w ogóle mnie to bardzo dziwi, że on wydawał z siebie dźwięki. Przecież widzieliście na początku filmu ten wzmacniacz, na początku filmu o przedwzmacniaczu dedykowanym do tego modelu SUA6 i ten wzmacniacz grał. Dziwne, że w ogóle grał. Przygotowałem sobie tutaj już partię części. Są to oryginalne tranzystory, które oczywiście muszę zamontować do Technicsa, uzupełnić tego składaka na oryginał. Brakuje mi jeszcze tranzystorów mocy, na które będę czekał około 2 tygodni, kondensatorów mocy też około 2-3 tygodni i jednego tranzystora takiego malutkiego. Dodatkowo mam tu jeszcze jeden problem, ponieważ te tranzystory, które mam używane, oryginalne, prawdziwe oryginalne Matsushity, mają troszkę krótsze nóżki. Teraz, aby te tranzystory dało się zamontować na radiatorkach, jest tutaj jeszcze jeden otworek zrobiony. Obniżę je troszeczkę i w tym momencie nóżki będą mi pasowały. Czyli zasadniczo wszystko próbuję przywrócić do oryginału. Jeszcze pakiet przekaźników też już sobie przygotowałem do zamontowania. Tutaj pokażę, jak wyglądają styki w przekaźnikach oryginalnych. To są przekaźniki
z oryginalnymi stykami. Styki te są tutaj już, mają dziury powypalane z jednej, drugiej i z drugiej strony analogicznie. Tak wyglądają wszystkie przekaźniki od głośników. Te przekaźniki oczywiście są do wymiany. I tak powoli próbuję odbudować to, co ktoś po prostu zepsuł. Godzinki za godzinką lecą. Wymienię jeszcze tutaj parę kondensatorków w bloku zasilacza. Jak również tutaj jeszcze mam do naprawy 2 potencjometry. Na resztę elementów czekam. To jest potencjometr firmy Matsushita. Teraz, żeby taki potencjometr zrobić, muszę zamontować go w tokarce. Bardzo małym nożem tutaj wytoczyć te całe wnętrze w taki sposób, żeby się pozbyć tego elementu tutaj aluminiowego nitowanego. Następnie otworzyć, wypolerować wewnętrzne bieżnie, nagwintować ten tutaj otworek, wywiercić otworek i nagwintować wkrętę M na M1,6 i dopiero później założyć taką większą podkładkę i skręcić. I taki potencjometr będzie działał prawidłowo. Inaczej nie mam technicznej możliwości, żeby dostać się do tej bieżni od środka i ją wypolerować. Na wsadzanie jakiegoś wacika, pensety, kombinowanie, to tak naprawdę nic nie daje. Musi być centralnie ten plastik razem ze ślizgiem wymontowany. One też tak ciężko chodzą, znaczy nie ciężko chodzą, tylko tak dość luźno. Jeszcze trzeba posmarować ośkę smarem spowalniającym, odpowiednim, gęstym i taki potencjometr zmontować. Zajmie to, myślę, około minimum godzinę czasu, żeby te 2 potencjometry zrobić. Jeden potencjometr został już rozmontowany. Tutaj są elementy od niego. O, tak będzie lepiej. Taki stan jest techniczny, jeśli chodzi o wygląd bieżni przed polerowaniem i czyszczeniem. Niezbyt ładny. Tak sobie dłubię po troszeczku. Jak mi wpadnie w ręce jakiś element, którego mogę uzupełnić, to go po prostu uzupełniam. Teraz wsadziłem kilka kondensatorków, zamontowałem przekaźniczki, no i przygotowałem sobie tutaj oryginalne tranzystory sterujące stopniem końcowym. Również 100% oryginał. Tak jak mówiłem, tutaj musiałem, żeby nie sztukować nóżek, przesunąć go o kawałek niżej, tak żeby nóżki pasowały. Nie ma to kompletnie żadnego znaczenia w działaniu tego elementu. Teraz po prostu trzeba go tylko wmontować. Te radiatorki są wykonane z blachy stalowej. Myślałem, że one są z miedzi cynowanej, ale jednak jest to stalowy kawałek blaszki. Jest to druga sztuka. Jeden jest NPN, drugi PNP. Tu w międzyczasie jeszcze uzupełniłem jeden tranzystor, który znalazłem w swoich zasobach. Tutaj brakowało 2 oryginalnych, jeden już siedzi, ten drugi jeszcze muszę gdzieś znaleźć. Mam około w tej chwili 250 urządzeń na części do rozbiórki, czyli to są wzmacniacze, amplitunery, plus jeszcze myślę, że ze 200 kg samych płyt ze zdemontowanych urządzeń, więc znalezienie takiego tranzystora będzie czasochłonne, więc myślę, że lepiej go będzie gdzieś na świecie kupić. Koszt nowej sztuki to jest około 25-35 zł plus drugie tyle za wysyłkę. Czyli jak na tak malutki tranzystor, na przykład, nie wiem, 60 zł, to jest dla wielu osób kwota abstrakcyjna, ale żeby odbudować coś na oryginał, niestety tak to wygląda. Dlatego powiem Wam, że sprzedaję trochę części zamiennych na świecie, ale na świecie. U nas w kraju wiele osób, które pyta o cenę jakichś elementów, po prostu
rezygnuję z zakupu tych części. Powoli mogę wracać do prac nad końcówką mocy. Oczekiwanie na części trwało praktycznie kilka miesięcy. Spowodowane było to sytuacją niezależną ode mnie. Największy problem sprawiły tranzystory, a szczególnie ten bardzo malutki, najmniej istotny teoretycznie tranzystorek. Tranzystorek ten zamówiłem gdzieś na świecie. Konkretnie mogłem kupić tylko 2 sztuki. No i kupiłem 2 sztuki tych tranzystorków. Następnie paczka do mnie niestety nie doleciała. Minął ponad miesiąc. Następnie zamówiłem w następnej firmie, tym razem już w firmie w Europie. Zamiast tego tranzystorka malutkiego otrzymałem diodę. To jest 2SB745. I zamiast tego małego tranzystorka, już Wam pokazuję, otrzymałem diody, 2, o symbolu B745. Są to diody Schottkiego firmy Motorola. Oczywiście powiedziano mi, że to ja to zamawiałem. Tak mniej więcej to wyglądało. Tu mamy diodę B745, a tu ma tranzystor B745. W związku z tym trwało to następne 2 albo 3 tygodnie. Więc czas leci sobie dalej. Zamówiłem te tranzystory w trzeciej firmie, też w Europie. I za trzecim razem otrzymałem to, co było zamówione. Jeśli chodzi o tranzystory mocy. Te tranzystory zamówiłem w Stanach Zjednoczonych i przyszły oryginalne, takie jakie powinny być. Czyli mamy tutaj 2 pełne komplety fabrycznie nowych tranzystorów. Tak samo te malutkie 2SB745 też przyszły nowe. Z kondensatorami mocy było podobnie. Zdobycie w tej chwili takich kondensatorów, które będą pasowały wymiarowo, parametrami i tak dalej, jest dość trudne. Więc zamówiłem sobie przez pewien największy światowy portal kondensatory firmy Elnado Audio o wymiarach takich, jakie miały być, czyli 80 na 35 mm. Średnica 35, wysokość 80, 10 000 mikrofaradów na 100 V. I oczywiście kondensatory przyszły, już teraz nie będę tego szukał i pokazywał. I co się okazało, miały być fabrycznie nowe. No one były nowe. Tylko skoro były nowe, to dlaczego ich pojemność wynosiła między 7000 a 7100 mikrofaradów, gdzie powinny mieć 10 000 mikrofaradów. Na kondensatory czekałem ponad miesiąc. I to jest następny czas. W końcu zacząłem szukać dalej takich kondensatorów i znalazłem je w pewnej firmie w USA i zamówiłem te kondensatory. I przyszły takie, jakie powinny być. Nowe, oryginalne, fabryczne, niezepsute, niezużyte. Z bieżącej praktycznie produkcji. Czyli dopiero po takim czasie zdobyłem wszystkie elementy. W międzyczasie jeszcze załatwiłem sobie żaróweczki. A co do żaróweczek, to jeszcze Wam to wszystko szczegółowo wyjaśnię. Żaróweczki kupiłem w Niemczech. Miały być to żaróweczki o napięciu, ale do tego wrócę w następnej części filmu. Teraz tutaj już mam coś przygotowane. Zaraz będę montował radiatorki. Ten właśnie mały tranzystorek, którego mi brakowało. Przekopałem ogromną ilość płytek drukowanych. Kilka modeli Technicsa, w których te tranzystorki niestety nie występują. Jest to PNP, jeśli chodzi o parę do tego NP, mam tego dużo. Niestety PNP ni cholery nie ma. Nawet w wysokich modelach Technicsa nie widziałem tego tranzystora. I teraz praktycznie mając już kondensatory, tranzystory, żarówki, wszystkie podzespoły, których mi brakowało, mogę w końcu po kilku miesiącach przystąpić do złożenia końcówki mocy. Tutaj, jak już widzieliście wcześniej, jest miejsce na tranzystorek. Ten właśnie malutki, którego mi brakowało. Tu są 4 takie tranzystorki. One niestety muszą być w tej obudowie, ponieważ do nich później dotyka kawałek radiatora. I innego tutaj raczej nie włożę. Dlatego musiałem zdobyć oryginał. Po zamontowaniu i wlutowaniu oryginału będzie full. Oryginalny kondensator firmy Matsushita 10 000 mikrofaradów na 71 V. Tutaj kupiłem takie kondensatory firmy Nippon 10 000 mikro na 80 V. Idealnie pasujące
wymiarowo oraz parametrami. I te kondensatory tutaj będą zamontowane. Niestety zamontowanie innych kondensatorów raczej nie wchodzi w grę. Można by tu zastosować niższe elementy, niższe kondensatory na przykład, ale wtedy będzie problem z ich mocowaniem i wyglądem estetycznym wnętrza wzmacniacza. Więc troszkę mi zajęło, żeby te kondensatory zdobyć. Także będą zamontowane tym razem firmy Nippon Chemical. Jeśli chodzi o inne elementy, które tutaj są już wymienione, czyli przekaźniki, troszkę kondensatorów elektrolitycznych, ten temat już mam tutaj, że tak powiem, zamknięty. Potencjometry tu na tylnej ściance są już naprawione i przystępuję zasadniczo do składania, czyli zostało mi tylko praktycznie lutowanie. Radiatory do wmontowania, oczywiście jeszcze troszkę wsporników i tak dalej, i tak dalej. Czyli została mi praktycznie praca mechaniczna i będę mógł spróbować, czy to wszystko elegancko i prawidłowo zadziała po odbudowie. Radiatorki już sobie przygotowałem, tranzystorki przykręcone. Tu są blaszki, które mają kontakt termiczny z tymi tutaj tranzystorami. Musi to być ogólnie skompensowane termicznie. Troszkę trzeba to minimalnie wyprostować. No i teraz, żeby ta kompensacja termiczna działała poprawnie, należy położyć tutaj pasty termoprzewodzącej, chyba nawet w dość sporej ilości na te tranzystorki. Tak jak było w oryginale. Na tą blaszkę również. O. I zasadniczo poskręcałem go troszeczkę, ten wzmacniaczek. Czyli zamontowałem tutaj elementy metalowe wsporników i mogę przystąpić do montażu radiatora. Jedna śrubka już siedzi, jeszcze kilka i radiator będzie jeden na miejscu. Tu jeszcze jest kwestia dość mocno zniszczonych obwodów drukowanych do mocowania czy do lutowania tranzystorów mocy, ale zawsze można to jakimś drucikiem uzupełnić. Jedna końcóweczka zamontowana. Nareszcie oryginał. Dlaczego bardzo istotne było to, żeby te kondensatory były odpowiedniej wysokości? Są tutaj takie pazurki, w których one są po prostu przytrzymywane. Jeżeli byłyby innej wysokości, byłby problem z ich mechanicznym tutaj zamocowaniem. Tak, przy oryginalnej wysokości, czyli 80 mm, one będą tu po dociśnięciu bardzo stabilnie siedziały. I tak, walcząc z końcóweczką, zasadniczo radiatory są już na miejscu, kondensatory filtrujące również zamocowane i tak to wszystko zaczęło być stabilne. Teraz jeszcze pozostanie mi przylutować tranzystory mocy. Jednak, jeszcze tutaj trzeba będzie przykręcić tą płytkę wejściową. Ale niestety, jeśli chodzi o montaż tranzystorów mocy, zostały tutaj przez poprzedniego majstra troszkę uszkodzone obwody drukowane. Także może być konieczność zastosowania drutologii. Przyjmijmy, że jak widać
do jednego tranzystora, do drugiego jest do czego je lutować. Tutaj również w drugim kanale robi się troszkę gorzej. Jest pad, jest, zniknął, jest. No, jest taki troszkę częściowo. Tego zostało jeszcze kawałeczek. Natomiast następna para. Mamy do czego lutować. Tu niestety już za bardzo nie ma, ale jest takie dość duża nóżka. Tą nóżkę będzie można odpowiednio tutaj wyprofilować i jeszcze da się coś z tym konkretnie zrobić. Jak widać, miejscami też już jest tutaj ponadgryzany obwód drukowany. Brakuje pada w jednym miejscu, tutaj w drugim miejscu, ale to jest kawałek radiatora, to jest kawałek ekranu od toru wejściowego. Ale podsumowując, na razie wszystko się zaczyna składać w całość.